Dzień dobry Państwu. Nazywam się Gracjan Cimek. Jestem profesorem w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Chciałbym Państwa zaprosić do skorzystania z poradnika maturalnego, który ma za zadanie ułatwić Państwu przejście przez ten ważny egzamin, a następnie wybrać dogodny kierunek studiów. Chcielibyśmy Państwa zaprosić na stosunki międzynarodowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w pięknym miejscu nad Morzem Bałtyckim, gdzie Państwo możecie zgłębić tajniki ważnej dziedziny, która pozwoli Wam poznać współczesny świat. Stosunki międzynarodowe są u nas kierunkiem bezpłatnym na uczelni wojskowej, także będziecie mieli Państwo również okazję doświadczyć kolorytu obecności osób cywilnych i wojskowych w jednym miejscu. Na stosunkach międzynarodowych będziecie się Państwo uczyli wielu ciekawych przedmiotów, od militarnych, kulturowych, ekonomicznych, i pozwoli Wam to w przyszłości znaleźć pracę chociażby w takich miejscach jak instytucje międzynarodowe, dyplomacja, firmy międzynarodowe czy think tanki badające stosunki międzynarodowe. Zapraszamy. Szanowni Państwo, zapraszam na temat, który brzmi: Europa wśród światowych mocarstw, czyli kontynent, który jest ważny dla Polaków, którego jesteśmy częścią i którego instytucji, jaką jest Unia Europejska, jesteśmy częścią już od prawie 2 dekad. Jeżeli chcemy mówić o problemie Europy wśród światowych mocarstw, to trzeba właśnie powiedzieć kilka słów o Unii Europejskiej i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy można ją zaliczyć do mocarstw. Państwa, Unia Europejska to jest gospodarczo-polityczny związek 27 państw europejskich, która jest obok Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej trzecią potęgą gospodarczą świata. To są 3 wielkie bloki gospodarcze w świecie. Przy czym oczywiście Unia Europejska ze Stanami Zjednoczonymi to są dwie formy organizacyjne cywilizacji zachodniej. Powstała w 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht, chociaż korzenie oczywiście sięgają do lat 50., czyli do okresu już jeszcze zimnej wojny. Dzisiaj, proszę Państwa, Unia Europejska funkcjonuje jako organizacja międzynarodowa w oparciu o traktat lizboński, który wszedł w życie w 2009 roku i od tej pory przyjęła status prawno-międzynarodowy. Czyli Unia Europejska jest już podmiotem prawa międzynarodowego. Proszę Państwa, ma ona nowatorski system rządzenia, jeżeli chodzi o organizację swojego funkcjonowania, i wykształciła kilka organów, które świadczą o tej jej specyfice. Pierwszą jest Komisja Europejska, najważniejsza z tych instytucji, o charakterze ponadnarodowym, czyli ma prerogatywy ponad państwami narodowymi. To jest wyznacznik Unii Europejskiej i jej specyfiki. Drugą jest Rada Unii Europejskiej, w której gromadzą się ministrowie poszczególni. Trzecią jest Parlament Europejski, który jest wybierany w wyborach powszechnych, no i ma pewne zdolności tworzenia prawa, ale niewyłączne, tylko doradcze, proszę Państwa. Czyli nie jest to taki jak parlament na poziomie kraju. Ten podział dopełnia Trybunał Sprawiedliwości w Unii Europejskiej. No i jeszcze Zgromadzenie Rządów i Głów Państw nazywa się Radą Europejską. W jaki sposób traktujemy system polityczny i status w Unii Europejskiej? Ona o sobie sama mówi, że jest mocarstwem normatywnym, czyli siła norm tworzenia nowego typu integracji, gromadzeniu 27 państw obecnie i zdolność do ekspansji nadają jej rzeczywiście nowatorski charakter. A więc to jest jej soft power, zdolność do budowania pokoju, który oczywiście jest wielką wartością dla Europy, która przez wieki była również doświadczana przez wojny pomiędzy poszczególnymi państwami. No? Francja z Niemcami walczyły przez tyle wieków. Okazuje się, że jeżeli jest wola, chęć, to
te niesnaski historyczne, negatywne można odłożyć na półkę i budować ku wspólnej przyszłości. Zapewni ona swobodę przemieszczania się, która powoduje nowe możliwości kształtowania przez jednostki swoich warunków życiowych. I wreszcie nowe organy ponadnarodowe powodują, że ta integracja jest odmienna od wszelkich innych typów zgrupowań integracyjnych, które mają miejsce w całym świecie. Jednakże trzeba dodać, że Unia Europejska nie prowadzi skutecznej, jednolitej polityki zagranicznej i nie ma armii europejskiej, a więc nie jest w pełni zdolna do bycia mocarstwem autonomicznym. Mówi się o tej armii, zwłaszcza europejskiej, zwłaszcza przywódcy francuscy, którzy chcieliby widzieć Unię Europejską jako jeden z biegunów w świecie. Natomiast obecnie widzimy, że Unia Europejska jest ściśle związana z NATO, z zasadniczą rolą Stanów Zjednoczonych, także do tej autonomiczności na pewno jeszcze jest daleko. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o rozumienie roli mocarstw w kształtowaniu ładu międzynarodowego, tutaj trzeba sięgnąć po teorię stosunków międzynarodowych, którą nazywamy realizmem. I w tym realizmie wypracowano różne typy ładu międzynarodowego. Jest to ład jednobiegunowy, dwubiegunowy i wielobiegunowy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że bieguny są tylko dwa, ale to jest w fizyce, proszę Państwa. A my jesteśmy w stosunkach międzynarodowych. To są nauki społeczne. I mamy prawo do własnych klasyfikacji i właśnie poprzez analizę doświadczeń historycznych wypracowano te kategorie. Najlepiej opowiedzieć je na przykładach. Proszę Państwa, przed I wojną światową można było mówić o świecie wielobiegunowym, dlatego że wiele mocarstw było na tyle niezróżnicowanych potencjałowo, że mogły ze sobą rywalizować i tworzyć własne strefy wpływów. Wyklarowały się dwa bloki tych mocarstw w postaci Trójprzymierza i Trójporozumienia. To pierwsze powstało w 1882 roku, kiedy do Sojuszu Niemiec i Austro-Węgier dołączyły Włochy, a w 1904 Francja, Wielka Brytania i Rosja stworzyły drugi blok zwany właśnie serdecznym porozumieniem Entente Cordiale, czyli Trójporozumieniem. I te dwa bloki starły się potem w I wojnie światowej. Przykładem ładu dwubiegunowego był okres zimnej wojny, czyli po II wojnie światowej, kiedy ukształtowały się dwa bloki. Kapitalistyczny, demokratyczny blok na czele ze Stanami Zjednoczonymi i socjalistyczny blok, na którego czele stanęły Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Oba te państwa dominowały w swoich blokach, tworzyły tam strefy wpływów i rywalizowały ze sobą na śmierć i życie. Kto kogo? Zasada zero-jedynkowa. Odmienna ideologia, odmienne interesy i właśnie mówimy zimna wojna. Czyli rywalizacja zero-jedynkowa, ale nie bezpośrednio, bo oba te państwa dysponowały bronią jądrową i gwarancją wzajemnego zniszczenia. Wreszcie świat jednobiegunowy jeszcze. Przywołajmy tutaj datę 1991. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich upada. Na placu boju zostają Stany Zjednoczone i stają się właśnie tym absolutnym hegemonem światowym, jedynym supermocarstwem, a nawet, jak mówił Hubert Védrine, francuski polityk, hipermocarstwem, które dominuje absolutnie nad światem, ma przewagi w kulturze, w ideologii, w ekonomii, w sferze militarnej. Od 2008 roku możemy jednak mówić już o zmierzchu świata jednobiegunowego i wyłanianiu się nowego świata wielobiegunowego, którym to świecie znowuż jest więcej niż dwa mocarstwa, które mają wpływy duże. Oprócz Stanów Zjednoczonych to Chińska Republika Ludowa, to Federacja Rosyjska i mówimy także o innych, o Indiach, o Brazylii. Ten świat się kształtuje i tego jesteśmy świadkami. Proszę Państwa, odpowiedzmy sobie teraz na pytanie,
na konkretnych przykładach, jak funkcjonuje mocarstwo regionalne czy supermocarstwo. Otóż, proszę Państwa, Stany Zjednoczone, kiedy stały się właśnie supermocarstwem jedynym na planecie Ziemia, wypromowały, nakłoniły, a czasami narzuciły swój ład gospodarczy światu w postaci konsensu waszyngtońskiego. To jest zbiór takich prawidłowości gospodarczych, jak wszyscy inni mają się zachowywać w sferze gospodarki. To była realizacja tak zwanej ideologii neoliberalizmu, której zasadą podstawową było otwarcie rynków dla wielkich korporacji de facto. Liberalizacja, prywatyzacja majątków narodowych. Stworzyły wielkie instytucje, które regulowały te zasady. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światową Organizację Handlu, a dopełnieniem tej supermocarstwowości było stworzenie ponad 700 baz militarnych na całym świecie. Dlatego Stany Zjednoczone mówiły sobie, że są żandarmem świata, dlatego największe wydatki zbrojeniowe właśnie są w tym państwie. Innym przykładem funkcjonowania mocarstwa o aspiracjach właściwie supermocarstwowych jest Chińska Republika Ludowa, która w celu oddziaływania globalnego stworzyła na przykład Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, która już w przypadku 144 państw w świecie ma największy wolumen handlu, czyli 144 państwa najbardziej handlują, są współzależne z Chinami ekonomicznie, które to Chiny promują ideę wspólnego losu ludzkości. W przypadku Stanów Zjednoczonych to była wolność, prawa człowieka, demokracja. Chiny mają swoją wizję globalną, wspólny los ludzkości, czy swoje projekty takie jak inicjatywa Pasa i Szlaku, zwana potocznie nowym jedwabnym szlakiem, czy na przykład niedawno zarysowaną globalną inicjatywę bezpieczeństwa. Proszę Państwa, plan Marshalla był takim ważnym elementem budowy mocarstwowości Stanów Zjednoczonych i wpływu jej na Europę po II wojnie światowej. Ale dzisiejszy, przeliczając, porównując plan Marshalla i inicjatywę Pasa i Szlaku, to na dzisiejsze pieniądze plan Marshalla to byłby około 120 miliardów dolarów, a inicjatywa Pasa i Szlaku według niektórych badań mówimy o 8 bilionach dolarów. Także widzicie Państwo skala gigantyczna i aspiracje globalne Chin. Jeżeli chodzi o jeszcze mocarstwo regionalne, to takim przykładem są Niemcy, które są superpotęgą gospodarczą i są mocarstwem gospodarczym właściwie. No i oczywiście dominują w Europie. Dzięki temu mają zasadniczy wpływ na Unię Europejską, na prawo międzyeuropejskie, na rozwój instytucji europejskich. Na przykład dzisiaj Niemcy promują federalizację Unii Europejskiej, czyli zmniejszanie jeszcze roli państw narodowych na rzecz Brukseli. Mają dzięki tym przewagom dostęp do taniej siły roboczej, do drenażu Europy, do zalewania rynków europejskich swoją potężną produkcją i to sprawia, że Niemcy tym mocarstwem regionalnym są. Tematyka, proszę Państwa, mocarstw i supermocarstw jest podstawą myślenia w stosunkach międzynarodowych i nie można rozumieć świata nas otaczającego, kiedy nie będziemy potrafili tych pojęć stosować i dostrzegać zróżnicowania mocarstw i tego, jak silniejsze wpływają na te słabsze. Dziękuję bardzo.